moim życiu wydarzyły się dwie emigracje. Urodziłem się w Gdyni, w tym mieście, i tutaj przeżyłem pierwsze 30 parę lat mojego życia. Z niego też wyemigrowałem za chlebem na zachód. To była moja pierwsza migracja, ta z powodów materialnych. Po kilku latach pobytu w Niemczech wraz z rodziną w 1991 roku wylądowaliśmy na lotnisku w Singapurze, by w tym mieście, oknie na Azję Południowo-Wschodnią, spędzić następne 20 lat mojego życia. Ale tutaj też wydarzyła się druga emigracja. W wyniku pewnych dramatycznych wydarzeń w moim życiu straciłem moją religię. I wtedy, szukając odpowiedzi i wyjścia z pustki duchowej, w której się znalazłem, zacząłem rozglądać się wokół i zastanawiać, dlaczego ludzie wierzą inaczej i w tak różny sposób swoją wiarę wyrażają. Ten proces rozpoczął moją drugą emigrację, już nie materialną, ale z mojej tożsamości kulturowo-religijnej Polaka katolika. Przerwałem moją karierę zawodową i wyruszyłem w najważniejszą podróż każdego człowieka, z umysłu do serca. To tylko 30 centymetrów, a zajęło mi to 15 lat życia. Powiodła mnie ona przez wiele krajów Azji Południowo-Wschodniej. Nie byłem w niej sam, towarzyszył mi aparat fotograficzny. Jednak jego obiektywu nie kierowałem już w niebo w poszukiwaniu w nim mojego Boga. Zwróciłem go w stronę człowieka na jego różnych ścieżkach spotkania z sakrum. Był nim Hindus oddający cześć rzece, Tybetanka na przełęczy świętej góry Kailash, chrześcijański rybak z Sri Lanki, muzułmanka wtopiona w drzwi grobu swojego świętego i wielu, setki, tysiące innych. Nie podglądałem, tylko przeżywałem razem z nimi ich spotkanie z Bogiem pod różnymi już imionami. Nie szukałem go na zewnątrz, w kolorach obrzędów czy towarzyszącej im egzotyce, tylko w nich samych. Bo człowiek, bez względu na czas i miejsce, w którym żyje, swoją tożsamość kulturową, zawsze pragnie tego samego i niesie w sobie tę samą tajemnicę. Dlatego w ich dłoniach, twarzy, oczach, ciele odnajdywałem absolut. Scenariusz tych spotkań był zawsze bardzo różny, ale sens ten sam. Dotarcie do źródła prawdy, piękna i dobra.